Siemanko, cześć. Dzisiaj przyjechał do nas Jarek z Ungera, żeby zaprezentować nam system. Dzisiaj opowiem Wam o nim kilka słów, jak go używać, jak go podłączyć oraz zrobimy mały review. Także zapraszamy na film. Na początek musicie zadbać o to, aby system miał dostęp do bieżącej wody i do prądu. Potrzebne są węże o odpowiedniej długości, tak żeby na zleceniu odpowiednia długość węża sterczyła do systemu i następnie od systemu odpowiednia długość węża do kija. Oprócz zasilania wody z sieci potrzebujecie dostęp do prądu, także również trzeba zadbać o to, aby ten dostęp do prądu był, żeby podczas realizacji żadne komplikacje się nie pojawiły. Także dwie rzeczy, o których pamiętamy na wstępie. Na początek podpinamy zasilanie wody z sieci do tego zaworu. Tutaj bardzo fajny patent, mamy taki zawór, że od razu nam woda nie leci w system, tylko jeżeli mamy taki zawór, to dopiero jeżeli odkręcimy wodę, dopiero później możemy podejść i wodę odkręcić. Następnie podpinamy zasilanie. Zadbajcie o to, żeby po tym nie lała się woda. Prąd i woda to nie jest dobre połączenie. W następnej kolejności podpinamy wężyk do wody do kija. Następnym krokiem jest połączenie wężyka z kijem i szczotką. Wkładamy węża od wewnątrz. Wychodzi nam ładnie z drugiej strony. Przeciągamy węża przez przegub kątowy. Wkładamy przegub i następnie mamy dwie opcje. Możemy albo użyć spryskiwania tutaj przez górną listwę, albo wewnątrz szczotki. Może spróbujmy górną listwę najpierw. Szczotka na bardzo fajnym patencie klikanym, bardzo szybki montaż. No i tym systemem możemy już pracować. Teraz czas na kilka szczegółów o samym systemie. Jest to system bazujący na odwróconej osmozie, czyli na procesie, w którym woda dzieli się na czystą i brudną, dzięki czemu bardzo ekonomicznie możemy pozyskać bardzo dużą ilość idealnie czystej, zdemineralizowanej wody. System działa na zasadzie 3-stopniowej filtracji. Najpierw woda przepływa przez filtr wstępny, czyli przez filtr węglowy, gdzie odbywa się wstępna filtracja z chloru i z takich zanieczyszczeń, które są w wodzie bieżącej. I chroni nam ten filtr membranę odwróconej osmozy, dzięki czemu ona może nam przeżyć dłużej, więc producent też tutaj dba o to, żeby nie była od razu membrana do wymiany, tylko jest chroniona przez filtr wstępny. W tej tutaj membranie zachodzi proces odwróconej osmozy, gdzie woda jest dzielona na czystą i brudną. Brudna wypływa nam tutaj do ścieku przez ten wężyk. Czysta przechodzi jeszcze przez filtr dejonizacyjny, który również podlega wymianie. Po tym filtrze woda nam wpływa do wężyka, a następnie trafia na kij ze szczotką. Brzmi jak wszystkie inne systemy, ale jednak moim zdaniem ten system wyróżnia się znacznie pod kilkoma względami. Opowiedzmy może o jego funkcjach i o jego elementach, które ułatwiają nam pracę. Na początek mamy tutaj manometr. Ten manometr wskazuje nam ciśnienie, które podaje nam woda, które podaje nam sieć, więc to też ma wpływ duży na produkcję wody samej demineralizowanej. Więc jeżeli podepniecie tu węża, odkręcicie wodę i na przykład będzie tutaj bardzo niskie ciśnienie wskazane, to produkcja wody demineralizowanej będzie mniejsza. Więc to już jest duża wskazówka też. Mamy tutaj w tym momencie praktycznie 5 barów, więc to jest ciśnienie bardzo wysokie. Ale jakby było poniżej 2, to jest sygnał, że może tej wody demineralizowanej finalnie być mniej. Aczkolwiek ten system jest wyposażony w pompę elektryczną, więc nawet na bardzo niskim ciśnieniu da się pracować. Nie ma jakiejś sytuacji, że gdzieś coś nas tu będzie ograniczać, chyba że jest wybitnie długi wąż lub bardzo niskie ciśnienie z sieci. Ale to o tym nie dzisiaj. Następnie mamy miernik TDS, który mierzy nam twardość wody w wartościach ppm, czyli ilość części na milion, która jest w tej wodzie, innych niż sama woda. Tym miernikiem mierzymy to, czy możemy pracować na tej wodzie, czy nie. Jeżeli ta woda nadaje się do pracy, no to tutaj musi być wartość poniżej 10 ppm, powyżej 10 już wymieniamy filtry, także poniżej 10 możemy pracować i nie powinny nam zostać żadne kropki. Jeżeli woda jest pełna różnych składników, to te kropki na szybach nam powstają. Następnie mamy tutaj pokrętło, które albo przełączamy na pracę, kiedy pracujemy,
albo rozpoczynając każdy dzień pracy, każde zlecenie, przełączamy go na płukanie. Wtedy nam membrana się płuka podczas jakby przepływu wody. Przepływa większość wody przez membranę, bardzo mało jej wtedy trafia na kij. Wtedy membrana podlega czyszczeniu, wypłukują się z niej wszystkie składniki, ta cała twarda woda brudna, która tam została. Więc zalecam często płukać membranę, dzięki temu ona przeżyje Wam dłużej. Po płukaniu przełączamy na pracę i możemy działać. Ok, co dalej? Mamy tutaj pokrętło, które załącza nam system. W pozycji środkowej jest system wyłączony. Jeżeli przekręcimy na piór, znaczy, że woda będzie szło na wodę demineralizowaną. Mamy tutaj też taki tryb Tap Boost, który pozwala nam na pracę tylko wodą z kranu. Jeżeli, nie wiem, mamy na przykład coś do wypłukania, jakąś dużą ilość brudu, gdzie wystarczy nam sama woda, nie musimy jakby dokańczać tych okien. Najpierw je płukamy na przykład bardzo dużym ciśnieniem wody z kranu, przełączając, a następnie przełączamy się na samą wodę piór, idealnie czystą i demineralizowaną, gdzie wykańczamy jakby tą szybę, to okno, te przeszklenia. I to jest bardzo fajna rzecz. Nie stosuje tego raczej żaden inny producent. W innym przypadku musielibyśmy odpiąć wąż, połączyć jakby te dwa węże. Tutaj robimy to jednym przełącznikiem, jest to bardzo wygodna i bardzo fajna funkcja. Kolejnym elementem tego systemu fajnym jest miernik, jest tutaj miernik litrów, czyli tak jak coś w samochodzie licznik kilometrów, to tu mamy miernik litrów, pokazuje nam jakby przepływ wody, ile ten system wody przez siebie przepuścił. Jest to też bardzo fajne, bo możemy dokładnie mierzyć na przykład jak szybko nam się zużywają filtry, kiedy je musimy wymieniać, po ilu litrach, z jakiej wody korzystaliśmy, także jest to super funkcja. Zwróćcie uwagę też na detale i na wykończenie tego systemu. Wyjątkowo wysokiej jakości tutaj elementy, które idealnie do siebie pasują. To wszystko to nie jest tania chińszczyzna, tylko naprawdę dobrej jakości produkt. Unger jest to marka niemiecka i jeszcze nigdy nie zobaczyłem jakiegoś słabo wykonanego elementu z ich strony, także tutaj również się spisali i idą dalej za ciosem, także tutaj wszystko jest elegancko wykonane. To wszystko to jest nierdzewka, to nie jest lakierowany jakiś zwykły metal, zwykła stal, tylko to jest nierdzewka, to Wam nie zardzewieje. Koła nie są pompowane, tylko są pełne, przez co nie przebije Wam się nigdy w nich opona. Możecie tu wkręcić gwoździa i nic się z tym nie będzie działo, dalej będziecie mogli używać, bo system jest naprawdę ciężki. Gdyby nam się tu przebiła opona, no to wtedy ciężko nam będzie go przemieścić. Wykończenia, frezowania, wszystko tutaj jest super zrobione. Rama bardzo solidna, spawy, wszystko wygląda naprawdę ok. Złączki od Geki, czyli również od niemieckiego producenta, który produkuje bardzo dobre złączki. Także nic, tylko pracować. Ok, przejdźmy teraz do samych kijów i szczotek, które są, myślę, że najbardziej kluczowymi elementami całej pracy, bo to nimi je trzymamy w rękach, nimi pracujemy. I to ma być wygodne i to ma działać. Unger tutaj zaproponował system kijów, który działa na kiju jakby podstawie, tak zwany master. I on w tym przypadku ma długość tutaj 6 sekcji. I możemy ten kij przedłużać o przedłużki, które rozkładają się na 2 sekcje. I mamy taką przedłużkę tutaj. Ona się rozkłada. To jest jej maksymalna długość. I możemy ten kij przedłużać o kilka takich przedłużek. I samo funkcjonowanie, w jaki sposób to wykonać, nie jest to dość proste. Musimy mieć taki adapter, wysunąć odrobinę ostatnią sekcję, żeby nam ten adapter się tutaj zmieścił. Najlepiej to zrobić na złożonym kiju moim zdaniem, bo rozłożonym będzie trochę trudniej manewrować, opartym o szybę. Ten adapter jest po to, żeby nam wychodził tutaj wąż, który idzie wewnątrz kija, żeby nam w tym momencie wychodził na zewnątrz i żeby nam było wygodnie dokładać te sekcje nawet przy rozłożonym kiju. Tych sekcji możemy mieć kilka, nawet 4, może nawet 5, jak ktoś da rady. Także, żeby nam było wygodnie dokładać te sekcje, no to musimy węża w pewnym momencie wypuścić poza kij. Do tego adapteru wkładamy kolejną sekcję. Tu są takie klikane blokady, także nic nam się tutaj nie wysunie. Kij sam w sobie jest bardzo stabilny. Pewnie lepiej byłoby to widać na dużej wysokości, co zaraz zaprezentujemy. No ale wszystko tu jest bardzo stabilne. Kij sam w sobie jest dość ciężki, to jest chyba jego jedyna wada. Poza tym jakość wykonania, rodzaj karbonu, rodzaj włókien
Jest naprawdę najwyższej jakości. Warto zwrócić uwagę na to, że ten kij ma inny kształt niż wszystkie kije, inny przekrój. Jest on owalny i dodatkowo tutaj spłaszczony w jednym miejscu, więc jest to bardzo oryginalny patent. Dzięki temu, że ten kij nie jest okrągły, podobnie jak Owa, też marka kijów, którą dysponujemy, jest to po prostu duży zysk na sztywności, czyli na tym samym rodzaju karbonu, dzięki temu przekrojowi możemy zyskać na sztywności kija. Fajnie, że kolejny producent zaczął to stosować. Myślę, że za niedługo każdy producent będzie miał w ofercie takie kije, bo jest to taki mały game changer. Także tak, no spróbujmy tym kijem popracować, ale to zaraz opowiem jeszcze o akcesoriach, jakie tutaj Unger do tego kija oferuje. Są to oczywiście szczotki różnego rodzaju, o szczotkach można by nagrać osobny odcinek, także nie będę się bardzo rozwodził o twardościach włosia, bo byśmy mogli gadać tutaj jeszcze przez 20 minut. Powiem pokrótce, że szczotka jest wyposażona w standardzie w listwę spłukującą, więc możemy się podpiąć tutaj do węża, który idzie albo do listwy, albo może być spłukiwanie wewnątrz szczotki. Jest to tyle fajne przy dużych wysokościach, po prostu przydaje się to spłukiwanie od góry, bo nie musimy odrywać szczotki od ściany. Można też podłączyć tutaj, jak założymy taki trójnik, to można podłączyć na 2 spłukiwania jednocześnie, też się da. Szczotka w dodatku ma tutaj tryb, można się przełączyć na tryb obrotowy, także może być skrętna. To jest bardzo fajne na niskich wysokościach, ponieważ możemy sobie stać w jednym miejscu i manewrować w różne strony na szybie. Także super, to jest fajna funkcja, można to zablokować. No i szczotkę też można bardzo szybko wymienić, to są takie 2 klipsy, zdejmuje się ją dosłownie jednym ruchem. Oczywiście regulacja kąta, bardzo wygodna. Poza standardowym przegubem Unger zaproponował jeszcze taki przegub, który jest zagięty więcej razy. Sprawdza się on świetnie przy myciu daszków, jakichś takich płaskich parapetów dużych. Można go zagiąć po prostu pod różnymi kątami. Na dużej wysokości się nie sprawdzi, ale myślę, że tak do 8 metrów myślę, że spokojnie można go używać. Bardzo fajny sprzęt. Jest on wykonany z karbonu tutaj, więc jest też bardzo lekki. Okay. Kilka słów o samych zaciskach, o detalach. Również wykonane jak na Ungera przystało w najlepszej jakości. Jest to naprawdę twardy kompozyt. Nic tutaj nam się szybko nie zużyje. Bardzo fajnie to chodzi. Śruby oczywiście z nierdzewki, tutaj wszystko. Nic nam nie będzie rdzewieć, śniedzieć. Pokrętło wygodne w regulacji. Jakby ktoś sobie za bardzo zakręcił, to nawet jest tutaj miejsce na płaskiego śrubokręta. Także fajnie. Tutaj gumowane wykończenia, logo. Bardzo fajnie zrobione. No i te sekcje bardzo dobrze pasują tutaj do siebie. Tutaj nie ma żadnych ruchów, żadnych zbędnego miejsca pomiędzy nimi, który mógłby wpływać na sztywność tego kija. Jest naprawdę fajnie zrobione. Cały system Ungera i wszystkie akcesoria możecie oczywiście u nas zamówić. Myślę, że warto. Cena jest odpowiednia do jakości. Na pewno producent Was nie zawiedzie i ten system na pewno starczy Wam na długie lata. Na system trzeba będzie pewnie chwilę poczekać, bo jest prowadzony specjalnie na zamówienie. Są to naprawdę dobre produkty, dobrej jakości, które wystarczą Wam na lata. Warto zapoznać się z ofertą tego producenta, z ofertą tych produktów. Jest to topowa klasa. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że opisałem fajnie te produkty, że to będzie dla Was pomocne, że ułatwi Wam to podjęcie decyzji w zakupie systemu i mam nadzieję, że powiedziałem wszystko tak, jak rzeczywiście jest, a nie waliłem ściemę. Także dzięki za obejrzenie. Narka, cześć.